długo ze mną jest, dojrzewa we mnie od jakiegoś dłuższego czasu. Uświadomiłam sobie, że mnie nie znasz. I nie będzie dzisiaj o tym godzinnego nagrania, o tym, żebyśmy się lepiej poznały. Dzisiaj będzie o tym, że nie znasz mnie. I nie mówię tego z wyrzutem. Mówię to z ogromnym spokojem. Nie znasz mnie, bo nie znamy samych siebie. Nie znasz mnie, bo ja Ciebie nie znam. Nie znasz mnie, bo każdy z nas się zmienia, rośnie, transformuje. I tak naprawdę znamy nasze historie o kimś, które są tylko wycinkiem, ale o tym będzie dzisiaj. I zostań do końca, bo na pewno powiem więcej na temat tego nieznajomości samego siebie czy samej siebie, bo to bardzo, bardzo często się pojawia. I spróbuję Ci coś pokazać. Próbowałam znaleźć taki obrazek, który by to opowiedział wizualnie o tym, o czym będę dzisiaj mówić. Wyobraź sobie, że to jest człowiek. Wiele kulek w różnych kolorach. Niektóre mniejsze, niektóre większe, ale tu jest wiele kolorów, wiele kulek. I jeżeli spotkasz mnie dzisiaj na ulicy, jak będę się spieszyła na przykład po dzieci albo się właśnie na coś wkurzę, to może będę w tym kolorze. Jeżeli spotkasz mnie wieczorem przy medytacji, to może będę w tym kolorze. Jeżeli spotkasz mnie na romantycznym spotkaniu z mężczyzną, to może będę wyglądała bardziej tak. Może jak spotkasz mnie tuż po tym, że dowiedziałam się, że najbliższa mi osoba jest chora, to może będę miała taki kolor. I tak dalej, i tak dalej. I dlaczego Wam to pokazuję? Dlatego, że dla mnie te kulki, one są odzwierciedleniem tego, jak my funkcjonujemy. Że każdy z nas ma wiele kolorów i wiele aspektów. I mamy w sobie tę opcję, która jest radosna, i tę, która jest smutna, i tę, która jest wkurzona, i tę, która ma dużo cierpliwości, jest wyrozumiała, i tę, która nie ma bardzo krótki ląd. Mamy w sobie to wszystko. Mamy w sobie część analityczną i część poetycką, i część analityczną, i część, nie wiem, taneczną. Mamy wszystko. I one nie funkcjonują w tym samym czasie. I podczas naszego dnia, w związku z tym, jak się czujemy, w związku z tym, jak jest częstotliwość, w związku z tym, z czym mamy do czynienia, te kulki się zmieniają. Teraz, kiedy spotykamy kogoś, to nasz mózg funkcjonuje w taki sposób, że łapiemy się tej jednej kulki, która jest akurat dostępna, albo, o czym za chwilę powiem, jeszcze jest kwestia tego, jak naszych przekonań, to będzie jako kolejny punkt. I widzimy tę, powiedzmy, zieloną kulkę i nagle myślimy, że ta osoba jest zielona, że ona jest zawsze taka zielona. I na tej podstawie zaczynamy kontekst relacyjny z tą osobą. Na tej podstawie zaczynamy projektować sobie różne rzeczy związane z tą osobą. Na tej podstawie tworzymy historię i obraz tej osoby u siebie. I skutki tego są opłakane. Dlatego, że okazuje się, że wszystkie nasze relacje są oparte na projekcji. Teraz co my projektujemy? Projektujemy naszą własną historię. Projektujemy naszą
nasze oczekiwania. Projektujemy nasze lęki. Jeżeli ktoś się boi, jeżeli ktoś na przykład, jeżeli kobieta została zdradzona i ten partner zdradził ją z niską brunetką, to ona jest bardzo duża szansa albo bardzo duże ryzyko, że ona nie będzie lubiła albo nie będzie ufała niskim brunetkom. Jeżeli było się oszukanym przez, nie wiem, Francuza, to będzie się miało większą uważność w kontakcie z Francuzami. Ale to jest dokładnie ten sam koncept, który Wam pokazałam na tych kulkach. Projekcja. I zaraz powiem, co zrobiły z tego media społecznościowe, bo media społecznościowe zrobiły z tego sport. Ale zobaczcie, że bardzo często wystarczy nam jeden kontakt, jeden filmik, jedno zdjęcie, jedna wypowiedź, jedna plotka, jeden komentarz, jeden sukces, jedna porażka, do tego, żeby już wiedzieć wszystko o danej osobie. I ja tak patrzę na siebie, na moją historię z Wami, tutaj w mediach społecznościowych, że czasem mnie nazywacie tak, jakbyśmy się bardzo dobrze znały. Maju, Majeczko, Majka. I tak sobie myślę, że budujecie sobie jakąś historię wokół tego, czym ja się dzielę, ale ja się dzielę paroma minutami z mojego życia. A moje życie ma setki, tysiące minut. Wiecie o mnie coś, wiecie, że mieszkam w Portugalii, że mam ziemię w Alentejo, że mam 5 kotów, 2 dzieci, 1 psa, że sporo rzeczy się dzielę, ale nawet z tego sporo nie da się zrobić całego alfabetu, nie da się zrobić całej historii. Nie wiecie, jakie mam emocje, nie wiecie, co przeżywam. Nie wiemy tego o sobie w ogóle. Ale mamy z taką łatwością, no właśnie projektujemy. Ja pamiętam, jak robiłam, jak opowiadałam więcej o moim związku, to jak dzieliłam się przykładami z jakiejś trudnej historii, z jakiegoś trudnego doświadczenia, z jakiejś trudnej rozmowy, to już było etykietowanie, że Boże, to jest toksyczny mężczyzna i w ogóle jesteś w toksycznym związku. I nagle na podstawie tej jednej historii było projektowanie, że Maja jest w toksycznym związku. Jak dzieliłam się jakąś jedną historią, fajną, romantyczną, czymś miłym, to było od razu projektowanie, że Boże, Maja jest w idealnym związku. A Maja była w związku, który miał wiele różnych kolorów, tak jak te kulki, tak jak u każdego z nas. To się niczym nie różni. I to, że my tak naprawdę nie widzimy, jest takie powierzchowne patrzenie, że nie widzimy człowieka. My widzimy nie widzimy człowieka i nie widzimy faktów. Widzimy pewną historię, widzimy pewną powierzchnię. To tak jakby patrzeć na ocean. On na zewnątrz będzie się zmieniał bardzo. Będzie miał fale, będzie łagodny, ale to nic nie mówi o oceanie, bo ocean, jak się na niego spojrzy, to on jest stały. Czyli jest cały czas w ruchu, ale jest stały. Jest dużo bardziej głęboki, niż się wydaje, patrząc na jego powierzchnię. Jest w nim dużo mniej dynamiczności, aniżeli się wydaje, patrząc na jego powierzchnię. I to tak sobie myślę o tym, że
troszkę lepiej niż przez ekran znają mnie kobiety, które były u mnie w programie online. Jeszcze lepiej znają mnie te kobiety, które były u mnie na retrycie. Znają moją energię, tak? Bo jeżeli jesteśmy przez 24 godziny, przez prawie tydzień razem, to można kogoś poczuć. Przez rozmowy, przez dotyk, przez te momenty, które nie są w jakimś ustawionym kontekście, gdzie jemy razem śniadanie, gdzie się razem śmiejemy, gdzie się razem wkurzamy, gdzie razem płaczemy, gdzie są różne doświadczenia na bieżąco, różne sytuacje. To te kobiety bardziej znają moją energię. Ale tak sobie myślę, ale nawet nasza najbliższa osoba, czy naprawdę nas zna? A raczej, czy powinniśmy zakładać, że my znamy drugiego człowieka, albo że drugi człowiek zna nas, skoro my mało znamy siebie? I tak zacznę najpierw od tej pierwszej części, bo przyglądam się temu teraz. W ramach fun facts, których nie wiecie, zaczęłam się z kimś spotykać. I to jest osoba, która też mnie zainspirowała trochę do tego nagrania, czyli moje przemyślenia o nim, bo to jest ktoś, kogo znam. Znam go ponad 2 lata. Tylko w innym kontekście, nie kontekście romantycznym. I w różnych sytuacjach, w których byliśmy razem, w różnym kontekście, nieromantycznym, ja poznawałam inne aspekty tego mężczyzny. I teraz poznaję inne aspekty jego. Jednocześnie tak się przyglądam z boku i pamiętam siebie na początku, jak go poznałam, odnośnie pierwszego wrażenia. I uzmysłowiłam sobie, jak to pierwsze wrażenie potrafi być złudne, jak potrafi nas oszukać. Dlatego, że my mamy pewne wyobrażenia o tym, jak wygląda człowiek, jak wygląda mężczyzna, który jest pewny siebie, jak wygląda mężczyzna, który ma sukces, jak wygląda kobieta, która ma sukces. I jednocześnie, tak jak powiedziałam, to pierwsze wrażenie jest złudne i wielu oszustów bardzo mocno na tym bazuje, ponieważ wiedzą, jak trzeba się zachować i co trzeba zrobić, żeby być u nas w naszym umyśle zaklepanym z dobrego pierwszego wrażenia. I dzisiaj rano, będąc na plaży, tak sobie na ten temat myślałam, obserwowałam różnych ludzi. I tak myślałam, nie znam was, a widzę, jak moja głowa automatycznie byłaby w stanie was poetykietować. Miałam taką rozmowę z moją głową. I wirtualnie z tymi ludźmi. Odnośnie tego, jacy są, odnośnie ich preferencji, odnośnie tego, jakimi są ludźmi. Tak pomyślałam, jakie te nasze głowy są beznadziejne. Że natychmiast podkładają te archetypy, podkładają te etykiety, podkładają te wzorce. I my bardzo często pozwalamy się głowie tam poprowadzić. Nie wchodzimy głębiej. Zostajemy w tym ja wiem, a to jest najbardziej złudne miejsce. I mówiłam o tym, że media właśnie zrobiły z tego taki sport. Pamiętaj, że na końcu opowiem jeszcze o tym, jak to jest w relacji ze sobą, bo to jest tak naprawdę klucz. Ale zobaczcie, rolki. Tak widzę jakieś fragmenty z różnych wywiadów. Z godzinnej rozmowy wyciągnięte jest 30 sekund, no i wszyscy już mają opinię na ten temat. Na temat tego, kim jest ta osoba, na temat tego, jaka ona jest. Już od razu się
mało kto sięga do całego, do całości, ale już na podstawie 30 sekund mamy dobrze zdefiniowaną opinię o danej osobie. W 1 minucie filmu nagle już są etykiety, że on jest narcystyczny, ona jest toksyczna, ona cierpi, on jest egoistą. Jak czytam, takie jest życie, nie mamy na to wpływu. Nieprawda, mamy na to wpływ. To nie jest tak, że życie takie jest. To siedzi w naszej głowie, to jest nasz umysł. I teraz to, co my zrobimy z naszym umysłem, tu mamy na to wpływ. Mamy na to akurat mamy gigantyczny wpływ. Są rzeczy, na które nie mamy żadnego wpływu. Boże, daj mi łaskę, bym przyjął to, czego nie mogę zmienić, daj odwagę, bym zmieniać to, co zmienić mogę i mądrość, by odróżnić jedno od drugiego. I to jest ta mądrość, której nam tak często brakuje, żeby odróżnić jedno od drugiego, na co mamy wpływ, na co nie mamy wpływu. Nie mamy wpływu na to, jacy ludzie są. Natomiast mamy wpływ na to, jak my ich postrzegamy. Przez jaki filtr. Co pozwalamy naszej głowie, na ile jesteśmy niewolnikami naszego własnego umysłu, a na ile się z tego wyciągniemy. O tym za chwileczkę powiem. Więc akurat na to mamy gigantyczny wpływ. Bo prawda jest taka, że głowa nas potrzebuje czuć się bezpiecznie. Żeby czuć się bezpiecznie, potrzebuje mieć poczucie pewności. Więc koncept wsadzania wszystkiego w pewność, że na pewno ona taka jest, na pewno miała taki związek, na pewno było tak, a nie inaczej, jest wielką pułapką. Ja pamiętam, podzielę się z wami czymś bardzo osobistym. Była w moim życiu kobieta, która była moją klientką. I ona po 2 latach po zakończeniu programu ze mną, po którym jeszcze mi pisała, jaki był wspaniały i jak mi bardzo dziękowała za to, że mogła w nim wziąć udział i że jak wiele jej dał. Po 2 latach napisała mi nagle wiadomość, że ona chce zwrot pieniędzy za ten program. Kiedy odmówiłam ze wszystkich możliwych przyczyn. Po pierwsze dlatego, że miałam dowody na to, że była zadowolona. Po drugie, 2 lata po programie nagle stwierdziła, to jest niezgodne z regulaminem i tak dalej, i tak dalej. I ona mi napisała w ostatniej wiadomości, że jak jej nie oddam pieniędzy, to mnie zniszczy. I ja wtedy sprawdziłam ze sobą, co jest w miłości, co jest w lęku. I stwierdziłam, że jeżeli bym oddała jej te pieniądze pod groźbą, no to byłoby to z lęku, a nie z miłości. I zostawiłam ten temat. I to jest osoba, która bardzo bruździła, nie wiem, czy jeszcze bruździ, na mnie w internecie, pisząc kłamstwa. I w moich przestrzeniach, tam gdzie miałam dostęp, to ją poblokowałam, natomiast w innych przestrzeniach nie mam takiego wpływu. I kiedyś sobie weszłam w te jej bardzo takie pięknie, świetliście pisane kłamstwa, zaczynające się od tego, że ona mówi prawdę, to też jest bardzo ciekawe. I czytałam komentarze pod tymi. I złapałam się na tym, jak niewiele osób zakwestionowało to, co ona pisała. Nie, że były takie 3 grupy. Niektórzy kwestionowali w ogóle na zasadzie, ale kobieto, ale co ty masz do tego, tak? Daj żyć innym i co się tak tutaj wypisujesz. Inni byli tacy, mówili, że to mi nie wygląda naprawdę. Ale była grupa, która złapała się tego na zasadzie, no właśnie, no wreszcie ktoś powiedział prawdę. I tak ja długo sobie z tym siedziałam, analizowałam to tak pod kątem psychologii człowieka. I to jest to. My
mamy pewną historię w głowie, albo mamy pewne lęki, albo mamy pewne projekcje i będziemy szukać potwierdzenia zawsze tego, co w nas jest. I tak sobie myślałam o tym, że jak łatwo plotka potrafi być ubrana w to ubranko na pewno. Ja wiem, bo ktoś tak powiedział, to na pewno. I przestajemy ufać temu, kto mówi, tylko nagle ufamy bardziej komuś, kto mówi, że jest inaczej. Ta mądrość odróżnienia jednego od drugiego to jest ta największa umiejętność. Ale to taka dygresja a propos na pewno. I ja bardzo często też pytam się kobiet, czy masz pewność? Jeżeli my nie mamy pewności o samych sobie, zaraz do tego dojdę, to jak możemy mieć pewność odnośnie drugiego człowieka? Że on na pewno zrobił to specjalnie, że ona na pewno robi to dla zasięgów, a ta na pewno lata prywatnym jetem, bo takie zdjęcia przecież wrzuca do internetu, a ten na pewno to, a ta na pewno tamto. I jeszcze dyskutujemy z innymi osobami. I mówię tutaj i o pozytywnych rzeczach, i o negatywnych rzeczach. Mamy to na pewno. A potem mam sesję z kobietami, które naprawdę dobrze siebie znają. I nagle się okazuje, że nie ma się pewności do samego siebie, ale inaczej. Nagle się okazuje, że na sesji ona odkrywa prawdę o sobie, której nie miała świadomości. Ona odkrywa aspekt, który całe życie ją prowadził i cały czas nią rządził, a ona nie miała tego świadomości. Ja regularnie odkrywam u siebie różne strategie nieuświadomione, różne programy. To wszystko to są jakieś umowy takie wewnętrzne, które ja sobie zawarłam sama ze sobą i one były tak przyklejone albo tak wcześnie w moim życiu je zawarłam, że one są jak skóra. Trudno je zobaczyć. Jak je zobaczymy wreszcie, to już jest to oczywiste, ale ja nie dam sobie ręki uciąć za bardzo wiele moich przekonań. Pomimo tego, że ten głos w głowie mówi, na pewno tak jest, na pewno to jest prawda. Jednocześnie się zmieniamy. Jak ktoś mi opowiada o Mai sprzed nawet 2 lat, to ja mówię, opowiedz mi o niej więcej, znałam ją kiedyś. Opowiedz mi o tamtej kobiecie. Tak, ja też ją znałam. A jeszcze jak ktoś mówi o 5, 10, 15, 20, 30 lat temu, to była inna osoba. Nie dlatego, że ja wybrałam jakąś strategię zmieniania się i zmiany wizerunku i siebie i tożsamości, tylko zmieniamy się. Mam nadzieję, ja tak. Dojrzewam, odkrywam, przerabiam, rosnę, rozwijam się. Z innego miejsca dzisiaj patrzę na wiele rzeczy, na które patrzyłam inaczej, nie wiem, rok czy 2 lata temu. I nie dlatego, że wtedy to było błędne, to było zgodne z tamtejszym miejscem, z którego patrzyłam na rzeczywistość. I więc ja osobiście mogę powiedzieć, ja nie znam siebie. Są pewne rzeczy, które wiem o sobie.
Wiele rzeczy odkrywam, wiele rzeczy się uczę. I dla mnie największa iluzja to jest iluzja tego ja wiem. Ja wiem. To jest to zdanie, takie jest życie. Taka już jestem. Co to znaczy taka już jestem? A od kiedy taka już jesteś? A wybrałaś to? A czy kiedykolwiek zakwestionowałaś to? A nawet to, jeżeli taka jestem, to czy na pewno chcę taka być? A jeżeli taka byłam, to czy na pewno taka jestem nadal? A czy na pewno to, że taka byłam, to jest ta wersja, i ten aspekt, który chciałabym wzmacniać? A może czas, żeby tutaj coś zmienić? Może czas się temu przyjrzeć? Może czas odkryć, co za tym stoi? Ja nawet jak słyszę od kobiet, ja tak mam od urodzenia, jakiś lęk, jakieś poczucie braku, jakiś lęk konkretny, Boże, nawet jakieś fobie. Jak ktoś mówi, ja tak mam od urodzenia, to ja się wtedy uśmiecham i mówię, no to mamy do sprawdzenia życie płodowe i wcześniejsze wcielenia. Jeżeli to jest od urodzenia. Ale to wcale nie znaczy. I mam takich przypadków, gdzie teraz jakoś ostatnio mniej inne wcielenia przychodzą. Mam nadzieję, że już się jakoś tam poczyściły kolektywnie bardziej, ale z życia płodowego regularnie. Nawet ta ostatnia sesja, którą miałam. Mam tak od zawsze. Od zawsze to znaczy od urodzenia. A przed urodzeniem jeszcze było 9 miesięcy. Więc kurczę, kwestionujmy siebie bardziej niż kwestionujemy innych. A my jesteśmy, jako gatunek ludzki, jesteśmy specjalistami od kwestionowania innych. Albo tego wchodzenia w na pewno, bo ona na pewno to zrobiła. Uśmiałam się ostatnio, jak byłam w Warszawie, to ja bardzo lubię w Warszawie jeździć na hulajnodze. Po prostu tam, gdzie mogę, jeżeli jest w miarę blisko, tam parę kilometrów, to się przemieszczam na hulajce miejskiej. I miałam taką sytuację, że jechałam na spotkanie z dziewczyną z mojego zespołu i ona mówi, że już jest. Ja mówię, ja już dojeżdżam do ciebie. No jak to dojeżdżasz? Ja mówię, jestem na hulajnodze. I ona... I mówię, tylko muszę zaparkować, a się okazało, że pod tą kawiarnią nie mogłam zaparkować. Więc przejeżdżałam przez tą kawiarnię, w której ona już czekała, a ona, ponieważ jest od nagrywania, no to nawet nie widziałam, że wyszła i zaczęła mnie nagrywać, jak ja przejeżdżam. Więc totalnie sytuacja przypadkowa. Po czym w mediach społecznościowych czytam, że na hulajce jeździłam, żeby zwiększyć zasięgi. No i teraz daję wam taki najbardziej banalny przykład, który mnie bardzo, bardzo rozśmiesza. Tak sobie mówię tak, no i teraz tak, czy pisać, w ogóle komentować, czy pisać, że nie, to było w drugą stronę, zostałam złapana, nagrana przypadkiem, jak jechałam na hulajce. No ale jeżeli ktoś ma taką wizję, prawdopodobnie sam by tak zrobił, że co trzeba zrobić, żeby łapać zasięgi, albo co trzeba zrobić, żeby coś tam. Albo uważa, że wszyscy w internecie tak robią. Nie wiem, znowu, to jest czyjaś historia. Ale my jako gatunek ludzki jesteśmy specjalistami od tego. I zobaczcie, tak sobie pomyślałam właśnie dzisiaj, siedząc na tej plaży, tak patrząc na tych ludzi. I znając kobiety, poznając kobiety, szczególnie na retreatach mam ten przywilej, że przez te parę dni zgłębiam tej historii. Powiem wam szczerze, jakbym tak zobaczyła taką kobietę, nie wiem, gdzieś, pewnie w sytuacji zawodowej, to bym w życiu nie powiedziała, że ona ma taką historię za sobą. W życiu bym nie powiedziała, że ona ma takie, a nie inne lęki. W życiu bym nie powiedziała, że coś tam. I dla mnie to jest ogromny przywilej pracować z kobietami tak blisko i odkrywać, bo to jest ogromnie intymne doświadczenie dla dwóch stron.
I to, że kobiety, które mówię na co dzień jest tutaj bizneswoman, super pozycja, sukces, inni zazdroszczą, a nagle ja mam dostęp do bardzo delikatnej, wrażliwej kobiety, która jest po ogromnych przejściach i która nauczyła się być taka silna, ponieważ nie mogła pozwolić sobie na słabość, która założyła na siebie pancerz nieustraszonej i niezłomnej, bo w pewnym momencie jej życia to był jedyny sposób, żeby coś tam przeżyć niefajnego. I z zewnątrz ta kobieta, jak powiedziałam, wygląda na taką twardzielkę, na taką, co jej się wszystko udaje, ale nikt nie wie, że ona wieczorem płacze. Nikt nie wie, ile bólu w sobie niesie z dzieciństwa. Nikt nie wie, jak zapija wieczorami, żeby w ogóle zasnąć, albo bierze prochy. A my tak łatwo oceniamy. Tak jak powiedziałam, pozytywnie i negatywnie. Ostatnio sobie myślałam o Neilu Welshu, ten, który napisał Rozmowy z Bogiem. Channelował Rozmowy z Bogiem. I on był bezdomny przez rok czasu. Tak się życie potoczyło. Tak sobie pomyślałam, jakby tak spotkać bezdomnego Neila Welsha, to co byśmy sobie o nim pomyśleli? No menel. No pewnie pijak. No pewnie jakiś łobuz. A on w czasie tej bezdomności channelował Boga. Channelował Rozmowy z Bogiem. I tak dalej, i tak dalej. Więc na koniec chciałabym Was zaprosić do dwóch rzeczy. Po pierwsze, to co powiedziałam, do kwestionowania siebie. Do sprawdzania samego siebie. Do kwestionowania tych etykiet, które nałożyli na nas, które my nałożyłyśmy na siebie, te strategie, te umowy, te wizje siebie, którą my mamy. To jest coś, co mówisz, jak kończysz zdanie ja jestem albo ja nie jestem. To jako pierwsze. I powiem Wam, że dla mnie to ćwiczenie, które właśnie rozbiera mnie z samej siebie, niby ze mnie, a tak naprawdę z tych poprzyklejanych warstw, dało mi bardzo dużo pokory i takiej pokornego spojrzenia na innych, że oni też tacy nie są. Po prostu te lęki, ta historia, to doświadczenie wsadziło ich w takie, a nie inne reakcje, w takie, a nie inne odpowiedzi. A druga rzecz to, tak sobie myślę o tym, że chyba największym aktem świadomości jest pozostanie w nie wiem. Powiem Wam, że w ogóle ostatnio też z innego aspektu bardzo mocno woła przestrzeń o nie wiem, bo to nie wiem robi miejsce na nowe. Robi miejsce na ciekawość, robi miejsce na kreację, więc tak jak zapraszam do bycia w nie wiem u siebie, w swoim życiu i w relacji ze sobą, to dzisiaj zapraszam szczególnie do takiego bycia w nie wiem w relacji z innymi ludźmi. Tymi, których oglądasz na ekranie, tymi, których mijasz codziennie na ulicy, tymi, którymi mieszkasz i których znasz, myślisz, że znasz bardzo dobrze. To zostań w nie wiem. Nie wiem, przez co przeszedłeś. Nie wiem, co czujesz.
Nie wiem, z jakiego miejsca to mówisz albo to robisz. Nie wiem, jak bardzo cierpiałaś. Nie wiem, jak bardzo się boisz. Nie wiem, co niesiesz i za kogo niesiesz. Nie wiem, jakie masz przekonania, nie wiem, jakie wybrałaś sobie w dzieciństwie strategie. I nie wiem tak naprawdę, kim się stajesz codziennie, w każdym momencie. I dlatego patrzę na Ciebie z ciekawością, patrzę na Ciebie z otwartością. Dlatego dzięki temu, że nie wiem, to zapraszam samą siebie do bycia bardziej obecną w naszej relacji. Bo kiedy wiemy, zobaczcie, to pracuje nam głowa. No ja wiem, ja już wszystko o Tobie wiem. To nie dość, że nie ma ciekawości, to tak naprawdę nie ma tego zaproszenia do obecności, do uważności, do słuchania. No bo przecież ja już wszystko wiem o Tobie. Więc zostanie w nie wiem zaprasza do ciekawości. Zostanie w nie wiem zaprasza do większej uważności. Nie wiem, chcę Cię poznać. Nie poznam Cię w całości, ale jak będę uważna, jak będę Cię słuchać, jak będę z ciekawości zadawać pytania, a nie z miejsca, no przecież ja wiem, to jest oczywiste, to powiem Wam, że okazuje się, że każdy człowiek jest fascynujący. Naprawdę. Kiedy rozbierzemy ludzi z tych etykiet i z tej zewnętrznej warstwy życia, doświadczenia i bardzo często strategii. Tak jak ja widzę, jak wiele osób udaje takich fafarafa, takich do przodu i takich mocnych i odważnych, a to jest tylko takie przebranie, bo w środku siedzi małe, skulone dziecko. Bardzo często widzę też odwrotnie. Niesamowitych, wspaniałych ludzi, którzy uwierzyli, że muszą się chować, że nie mogą się, że pokazanie się jest niebezpieczne, że czemuś grozi, więc się chowają, więc robią się dużo mniejsi niż są naprawdę, udają, że są głupi, pomimo tego, że nie są, udają, że nie mają nic do powiedzenia. To jest taka fałszywa skromność, ale ona nie jest z ego, ona jest ze strategii na przetrwanie. I to otwarcie na to, że nie wiem i to, że nie postrzegam Cię przez ten zewnętrzny, przez te etykiety, przez to ubranie, które masz, przez to stanowisko, które zajmujesz, przez tę wizytówkę, którą się dzielisz, albo nawet przez tę wersję Ciebie, którą akurat pokazujesz wszystkim dookoła, to zatrzymać się i spróbujcie zerknąć, co tam jest pod spodem. I tak mi przychodzi, że dokładnie to samo zrób wobec siebie. Bo to nie wiem i to, że nie znam siebie, otwiera Cię też na inne możliwości. Otwiera Cię na to, żeby wyjść z tych starych schematów, żeby wyjść z tej starej wersji Ciebie, która Ci nie pasuje, która Cię nie wspiera. I tam czytałam któryś z komentarzy, że właśnie tam a propos tego, że życie takie jest i że czekajcie. Nie widzę tego komentarza. Ale odnośnie tego, na co mamy wpływ, a na co nie mamy wpływu.
Więc mamy wpływ na to, co robimy ze swoim umysłem, na co mu pozwalamy. Czy pozwalamy mu się pociągnąć w tę grę, w etykietowanie i w generalizowanie i w nakładanie swoich własnych historii, swoich własnych przekonań na drugiego człowieka, czy nie. Więc i to dotyczy również relacji ze sobą. Głowa nasza też nam bardzo często podpowiada, kim jesteś. A skoro tym jesteś, no to to jest możliwe, a to nie jest możliwe. Więc zapraszam do kwestionowania. I na koniec zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawiania lajków i do zobaczenia w kolejnym spotkaniu. Dziękuję.